Pod ostatnim odcinkiem mieliśmy małą batalię na temat tego, czy w tym odcinku powinny być tarpy, czy też systemy hydracyjne. No widzicie, co wygrało. W odcinku na kanale Adventurer, który pojawi się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, powiemy sobie o różnych rozstawieniach tarpa. Będziemy bazować na tym tutaj tarpie od Helikona, jest to super tarp. Inaczej rozbijemy tarp, jeżeli będzie wiał silny wiatr, inaczej jeżeli spodziewamy się deszczu, jeszcze inaczej jeżeli na przykład nocujemy w hamaku. Natomiast tutaj dzisiaj wybierzemy sobie odpowiedni tarp dla nas. Mamy 3 tarpy, 3 takie podstawowe, różniące się zasadniczo od siebie. Po pierwsze, będzie to zwykła plandeka. To jest plandeka turystyczna, ta, którą mamy tutaj, natomiast niczym nie różni się ona od zwykłej plandeki ogrodowej, którą możecie wyrwać gdzieś w Biedrze po przecenie za 2 dychy, natomiast tutaj w sklepie Millworld mamy ją w standardowej cenie 30 zł. Takie coś, jest to tarp, jest to taka tarpoplandeka jakby. No bo tak, materiałowo jest to poliester, tarp z klejonymi od spodu szwami, z tego co pamiętam, ma klejone szwy. O, nie ma klejonych szwów. Nie, ma. Zwracam honor. Są klejone szwy tutaj. Także jest to taki dosyć lekki, wodoodporny materiał. Najlżejsza jest to plandeka ze wszystkich tutaj. Ja tutaj będę używał tych nazw zamiennie, bo powiedzmy sobie szczerze, tarp to jest takie popularne określenie w bushcrafcie. Natomiast tarp, plandeka, płachta biwakowa, to wszystko to jest to samo, to się niczym w zasadzie nie różni, tych nazw możemy używać zamiennie. Natomiast tak, no zazwyczaj plandeka, jeżeli mówimy o plandece, to mamy na myśli taki prezent ogrodowy. To, co jest teraz za kamerą, a co pojawi się pewnie na przebitce, to jest plandeka. Natomiast jeżeli mówimy o płachcie biwakowej albo o tarpie, to mamy na myśli coś takiego poliestrowego, już tkaninę cieńszą, wodoodporną oczywiście. Tutaj mamy 8 punktów montażowych i tak samo 8 punktów montażowych mamy w zwykłej plandece. W dodatku są to te same punkty montażowe, czyli te takie zwykłe metalowe oczka, które lubią się rozlatywać, które rozpadły mi się w namiocie znanej przecież marki Fjord Nansen. Jest to dobry namiot, nie mogę na niego narzekać, natomiast właśnie te punkty montażowe oparte o takie oczka, no to jest jego pięta achillesowa. Wszystko się tam rozwala, te oczka po prostu wypadają i później muszę śledzie wbijać w takie taśmy jakby parciane, które się rozłażą, no bo bez tych oczek ten materiał zaczyna się strzępić. Tak więc nie polecam takich mocowań. Natomiast w plandece za 30 czy też gdzieś tam wyrwanej w Biedrze za 20 zł, no nie ma na co narzekać. Mamy takie oczka, jeżeli one się rozlecą nawet, no to kupimy sobie nową plandekę i to na pewno nie rozlecą się tak szybko, żebyśmy zdążyli pożałować tych 20-30 zł. Natomiast tutaj, dając za ten tarp 70 zł, no i jeżeli to się rzeczywiście rozleci, no trochę szkoda będzie. Trochę będzie szkoda. W dodatku mamy tutaj tylko 8 tych punktów montażowych, tak samo jak w plandece, także daje nam to trochę mniej możliwości konfiguracyjnych, trochę mniej możliwości rozstawienia tego tarpa na różne sposoby. Oczywiście są takie różne patenty survivalowe, że na przykład jeżeli nie mamy tutaj oczka w tym miejscu, a potrzebujemy oczka akurat w tym miejscu, to szukamy sobie czegokolwiek. Na przykład szyszki, ale że ja tutaj nie mam szyszki, to weźmiemy sobie badyla. Wsadzamy ten badyl pod materiał. No i mamy punkt montażowy. Teraz wystarczy, że tutaj dookoła tego okręcimy linkę, zawiążemy, no i mamy kolejne mocowanie. Tutaj możemy przywiązać linkę, także bardzo prosty patent. Natomiast oczywiście, jeżeli takie rzeczy tutaj będziemy umieszczać, często ostre, to po pewnym czasie ten materiał zacznie się przecierać. Także no dobrze, jeżeli tarp ma dużo tych punktów montażowych i w zasadzie chyba tylko tym różni się tarp od takiej zwykłej plandeki budowlanej. Bo ja tutaj nie będę się rozpisywał na temat różnych wymiarów tych plandek czy też tarpów, bo to nie ma sensu, no każdy dobiera to pod siebie. Widzimy, że tarp ma długość 2 metry, no to okej, jeżeli mierzymy poniżej tych 2 metrów, no to się zmieścimy pod nim, no to jest logiczne. Natomiast ktoś potrzebuje więcej miejsca, no, kupuje sobie większy tarp, także to już sobie tutaj wszystko dobieramy sami. Także nie skupiam się tutaj na wymiarach.
Jedyne, co przemawia za tym, żeby rzeczywiście wybrać taki profesjonalny tarp, to są mocowania. Są na taśmach, które z tarpa wychodzą. Także za bardzo nie ma się tutaj co rozlecieć. To po pierwsze, a po drugie tych mocowań w super tarpie jest aż 19. Także naprawdę bardzo dużo możliwości rozłożenia tego tarpa w różnych konfiguracjach. W dodatku, co też przemawia za nim, jego wytrzymałość. Ten materiał jest w splocie ripstop, także jeżeli nam się rozerwie gdzieś, no to rozdarcie nie powinno pójść dalej, dlatego że jest tutaj ta charakterystyczna kratka, która rzeczywiście powinna rozdarcie zatrzymać. Nie będzie się dalej rozdzierał taki tarp. Natomiast tutaj nie mamy splotu ripstop, także prawdopodobnie jest to dość mało wytrzymałe. No, nie mogę za bardzo narzekać na tę płachtę od MFH, bo tak naprawdę testuję ją już trochę i jeszcze ani oczka się nie rozpadły, ani tutaj nic mi się nie przedarło. Natomiast podejrzewam, że jest to kwestią czasu. Nie lubię takich półśrodków. Kupiłbym albo plandekę za 30 zł, zwykłą plandekę ogrodową. Ona świetnie sprawdza się w roli schronienia, jest wodoodporna. W dodatku taka plandeka ma jeszcze dodatkowe zastosowanie, ale o tym za chwilę. No a jeżeli mam większy budżet, no to wybieram taki super tarp. On jest dużo wygodniejszy, daje mi dużo więcej możliwości konfiguracyjnych, dużo więcej możliwości rozłożenia takiego tarpa i o tym będziemy mówić sobie w odcinku Adventurer na kanale Adventurer, jak taki tarp na różne sposoby, w zależności od różnych warunków atmosferycznych, możemy rozbić. Nie zastanawiajcie się. Jeżeli jesteście początkujący, kupcie zwykłą plandekę budowlaną za 20-30 zł. Jest tych plandek trochę też w sklepie Millworld, różne wymiary, także najmniejsza wystarczy tak naprawdę. Ja mam tutaj tą najmniejszą plandekę. Możemy stworzyć bardzo fajne schronienie z niej. I naprawdę nic więcej nie potrzeba na początek. Ja sam bardzo długo spałem pod zwykłą plandeką. Kiedyś tych tarpów w zasadzie nie było w sprzedaży. Przynajmniej nie kojarzę, żeby były gdzieś tam 7 lat temu czy wcześniej. Kiedy ja się jeszcze tym survivalem bawiłem już tak w dosyć zaawansowanej formie, bo i w Norwegii i tak dalej. Natomiast nie miałem takiego tarpa jak ten za mną. Ja po prostu bazowałem na plandece i nigdy ta plandeka tak naprawdę mnie nie zawiodła. Także jeżeli zaczynacie swoją przygodę z bushcraftem, z survivalem, to polecam szczerze zwykłą plandekę. Natomiast już później, jeżeli rzeczywiście spodoba Wam się ta zabawa w bushcrafty i survivale, to jak najbardziej warto zaopatrzyć się w taki oto profesjonalny tarp, który umożliwi nam rozpięcie go na wiele różnych sposobów. Już tutaj zabawę w różne rozłożenia tarpa w zależności od warunków atmosferycznych, w zależności od naszych upodobań. No rzeczywiście z takim tarpem można się dużo lepiej pobawić, bo tych punktów montażowych jest aż 19, płachta jest duża. No też ważna uwaga, jeżeli to by była plandeka i byłaby tak duża jak ten tarp, to z pewnością dużo więcej niż ten tarp by ważyła. Bo są porównywalne wagowo ten tarp i plandeka, natomiast plandeka jest dużo mniejsza. Także to też jest ważne, że plandeka zazwyczaj będzie cięższa, bo jest z takiego grubszego prezentu, natomiast tutaj mamy poliestrowy materiał. Także tarp będzie zazwyczaj, jeżeli porównujemy takich samych wymiarów plandekę ogrodową i tarp, no to ten tarp będzie zazwyczaj lżejszy. Oczywiście jak rozbijamy tarpa, to przydadzą się też nam szpilki. To są szpilki marki Highlander, moje ulubione, bardzo leciutkie, bo aluminiowe, także nie ważą praktycznie nic w ekwipunku. Ładne w takim kolorze, że rzeczywiście rzuca się w oczy, jeżeli gdzieś tam spadnie w lesie. Znacie pewnie to, jeżeli są szare, zwykłe te szpilki, albo jeszcze takie w ogóle jakieś brunatne, to szukanie tego w ściółce to jest masakra czasami, natomiast to jest ładnie odblaskowe, niebieskie, widzimy z daleka, gdzie ta szpilka akurat leży. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju odciągi, ja polecam Paracord. Część z Was powie, że lepsza jest dynema, część z Was powie, że lepszy jest sznurek od powiązałki od dziadka, a jeszcze inni powiedzą, że gumka od majtek. Natomiast moim zdaniem Paracord jest najlepszy z tego względu, że po pierwsze jest wytrzymały, no i bardzo ładnie ślizga nam się po korze drzewa, nie przeciera się, nie czepia się tak jak to czasami, no wiecie, gdzieś obkręcimy linkę i ona się tam czepia, nie możemy jej potem zsunąć z tego drzewa, jak pociągniemy gdzieś z daleka. Ja polecam Paracord. Jeżeli byście mnie pytali, jakiej linki użyć, polecam Wam Paracord, natomiast każdy inny bushcrafter survivalowiec poleci Wam co innego. Także
tak naprawdę nada się wszystko. Każdy sznurek się nada, po prostu paracord jest moim zdaniem najwygodniejszy. Jak widać, w plandekę warto się zaopatrzyć niezależnie od tego, czy wybieramy Super Tarp jako schronienie, no bo świetnie sprawdza się ona jako podłoga, która izoluje nas od wilgoci. Oczywiście nie tak bardzo od temperatury jak karimata, jak mata jakakolwiek. Natomiast oczywiście jako izolacja od wilgoci jest świetna. Na nią dodatkowo kładziemy matę. No i mamy pełnoprawne schronienie. Naprawdę polecam coś takiego. Polecam Super Tarp generalnie, bo jest to płachta obszerna, wytrzymała, wodoszczelna, o wielu możliwościach konfiguracyjnych. No jeżeli mamy te 190 zł do przeznaczenia na schronienie, myślę, że jak najbardziej warto. Jeżeli natomiast dopiero zaczynamy naszą przygodę z bushcraftem czy też survivalem, zwykła plandeka za 30 zł, w Biedrze może dorwiecie jeszcze taniej. Natomiast warto kupować w sklepie Millworld też, dlatego że uruchamiamy teraz system lojalnościowy, jeszcze nie wiem jak to się będzie teraz nazywało. W każdym razie będzie link pod filmem i w komentarzach. Generalnie im częściej kupujecie u nas w sklepie Millworld, tym więcej później zniżek będziecie mieli, bo będziecie zbierać punkty, tak jak się zbiera gdzieś na przykład na stacji benzynowej. Powiedzieliśmy sobie o tarpach, także myślę, że w następnym odcinku będą systemy hydracyjne. Jeżeli macie pomysł na coś innego, no to też dajcie znać w komentarzach, chyba że wcześniej sobie zrobimy jeszcze odcinek o gadżetach. Także dajcie znać w komentarzach, czy następny odcinek będzie o gadżetach, czy o systemach hydracyjnych. Kolejne gadżety albo systemy hydracyjne dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was za tydzień, w przyszłym tygodniu w zasadzie, no to będzie za kilka dni od publikacji tego odcinka, na odcinek na kanale Adventurer, gdzie będziemy mówić sobie o różnych możliwościach rozstawienia tarpa na podstawie właśnie Super Tarpa od Helikona. No a tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.